Ahoj! Pozdrawiam Was z czeskiej Szwajcarii. Park Czeska Szwajcaria powstał stosunkowo niedawno, bo w 2000 roku i chcemy Wam pokazać, co zdążyliśmy zobaczyć w czasie naszego weekendowego pobytu. W tym magicznym miejscu. Także zapraszamy na film. Wita Was czeska telewizja Praha. A tak na poważnie pozdrawiam z Czech, a dokładnie z czeskiej Szwajcarii, a jeszcze dokładniej z Wysokiej Lipy. To jest taka miejscowość, bardzo mała miejscowość, bo są tu chyba 3 pensjonaty, kilka domów, ale z tej miejscowości rusza się pod takie fajne miejsce, jak na przykład średniowieczny zamek Sandstein, który jest zamkiem, słynie z tego, że jest zamkiem rozbójników, bo ten właściciel był strasznie taki niedobry. A ruszamy spod pensjonatu właśnie u lupeżnika, o ile to dobrze wymawiam po czesku, czyli u rozbójnika. Czyli to się wiąże oczywiście nazwa tego pensjonatu z tym zamkiem. Tutaj jest taki mały parking płatny, my ten parking mamy za darmo, bo tutaj śpimy po prostu. Wykupiliśmy sobie taki dłuższy świąteczny weekend. A co jeszcze ważne, tu mam taką ściąga, bo nie chcę wam jakoś przekręcić tych czeskich nazw. Czeski język to trudny język. A za tym zamkiem jest jeszcze mała prawcicka brana. Forma skalna w kształcie bramy. Na wzniesieniu o wysokości 400 metrów nad poziomem morza. Także myślę, że tam obrócimy gdzieś w 2 godzinki do 18 i wracamy, a jutro zaczynamy bardziej taki intensywny dzień w czeskiej Szwajcarii. Skład dzisiaj mamy taki. Wandrusy razy 3. Wandrus stary, wandrusowo staro i wandrusowo młodo. Dzisiaj w takim składzie, a tam są konie. I najlepsze jest to, że wandrusowo młodo dzisiaj jak my jechali, to jak były krowy po drodze, to na godarze to są konie, jak były owce, to godarze to są kozy. Tak to mamy z tą dzisiejszą młodzieżą, że no gubią się w tym wszystkim. Ale ona ogląda rolnicy z Podlasia, to powinna rozpoznać te zwierzęta, mi się wydaje. I krówkam, i konikam. Aj. Fajny program, tak a propos. Ten kamień jest z mezolitu. To jest kamień z mezolitu. Nie wiem, co to jest ten mezolit, ale to jest z mezolitu. Bo tu są mezolitanie, widzisz? Gdzie mezolitan? Mezolit to oczywiście środkowa epoka kamienia, a ten nawis skalny, który tu widzicie, zwany kamieniem smolnym, był czymś w rodzaju osady, czy też schronienia dla ówczesnych łowców, którzy zamieszkiwali te tereny około 9000 lat temu. Byli to ponoć ostatni łowcy Europy, po których przyszli na tę ziemię rolnicy. Po chwili spaceru od właśnie miejscowości Wysoka Lipa macie takie dróg rozstaje, no i tutaj jest właśnie wskazówka na dojście do Sandstein. No i tu też jest mała prawcicka brana. A co dało nam zauważyć się na początku tego szlaku, że wszystkie informacje, czy też opisy tutaj tych atrakcji są w języku czeskim i w języku jakim? Niemieckim. Także tu się idzie do zamku Sandstein, bo ja przy tej gotce przeoczył te wejście. Tak więc, jeżeli nie jesteście zaznajomieni z językiem czeskim, bądź też niemieckim, to zawsze można zrobić zdjęcie i mamy taki wynalazek jak telefon i internet, który nam to fajnie przetłumaczy na dowolny język. A z tego, co dało się zauważyć, może ujrzycie za moimi plecami, turystów na szlaku jest dzisiaj dość sporo, mimo tego, że jest Wielka Sobota. I oni wszyscy zamiast iść do kościoła, to idą na szlak pieroński, bezbożniki. Żeby ja jego najpierw w niedzielę zobaczył. Kogo, proszę księdza? Jego samego. Było fajnie, ładnie, pięknie, ale tu już zaczynają się schody. No jak widzicie, do zamku prowadzi czerwony szlak. Tam jest samożdzenie prehistoryczny wychodek. Tu jest średniowieczny, prehistoryczny wychodek. Bo ja się tam wleźć, bo to może ładnie nie pachnieć i mogę do czegoś wleźć. I tu już po chwili spacerku kolejne drogowskazy, czyli tutaj już mamy na górze Sandstein, czyli skalny hradek, jak to brzmi z czeska. W prawo skręcamy po takiej drabinie do góry, a tam idziemy do tej małej bramy, ale to później. Bardzo wąsko tu jest, także z jakimiś większymi plecakami to tu raczej nie nada. Coś jak w Szczelińcu, czy też w Błędnych Skałach u nas.
Początek zamku Saunstein datowany jest na koniec XIV wieku, kiedy to doszukano się pierwszych pisemnych wzmianek na jego temat. Zamek zbudowano w celu ochrony pobliskiego szlaku handlowego. Ze względu na swoje położenie zamek uchodził za twierdzę nie do zdobycia. Mimo tego, że wkład w budowę nie był jakiś ogromny, po prostu wykorzystano naturalny skalny potencjał, który uzupełniono głównie drewnianymi zabudowaniami. Mimo wszystko zamek zdobyto kilka razy. Jednak trzeba przyznać, że dość sporym, bo czasem kilkutysięcznym nakładem ludzkich sił oblężniczych. Krótka, choć burzliwa historia tego miejsca chyliła się ku upadkowi już pod koniec XV wieku. Upadek ten i brak zainteresowania tym miejscem osób w tamtym okresie wpływowych pozwolił po czasie przejąć zamek we władanie miejscowym rabusiom, którzy uczynili sobie z zamku całkiem funkcjonalną bazę wypadową na swoje rabunkowe podboje, między innymi na przebiegający w pobliżu szlak handlowy. Tu jak widzicie jest prawdopodobnie jakieś legowisko, bądź też sypialnia, nie wiem, tych rozbójników. Po prostu sobie tutaj spali, takie legowisko mieli. Pewnie jakieś sianko, jakieś posłanie sobie robili, żeby było w miarę miękko na tych skałach i tutaj spali. No, zabezpieczało ich to może nie tyle przed chłodem, ale bardziej przed deszczem. I tak sobie radzili. No i tu na górze mamy takie kładeczki, żeby się przemieszczać po tej skale tutaj na górze. Fajnie to wygląda, są jakieś ławeczki, można posiedzieć, ładną pogodę, zrobić sobie jakiś taki mini piknik nawet. No i oczywiście, co chyba najważniejsze, podziwiać tutaj piękne krajobrazy czeskiej Szwajcarii. Tu prawdopodobnie była studnia jakoś, może tu zbierali jakąś deszczówkę i potem czerpali wodę do picia stąd. A teraz tu są, jak zawsze to w takich miejscach bywa, kotloki, czyli drobne pieniążki. No i tak sobie tu mieszkali. To jest trudno dostępne bardzo miejsce, także bardzo łatwo nawigować okolice, monitorować, co się w okolicy dzieje, czy tu ktoś tam, nie wiem, podchodzi właśnie pod ten zamek, próbuje go atakować. W chwili obecnej z zamku nie zostało praktycznie nic, prócz skalnych schodów i wnęk w skałach, które służyły za pomieszczenia, oraz studni, która zbierała wodę deszczową, z której korzystali bywalcy zamku. Trzeba się tu trochę nadeptać po tych schodach. Nie ma to tamto. Bez tych schodów to tu by było ciężko wleźć. Bardzo ładnie tu jest ogólnie, tylko szkoda, że ta przyroda się jeszcze nie zdążyła zazielenić tej wiosny, bo ta wiosna mamy jakoś bardzo opóźniono. No tu mamy taką fajną polecajkę zdjęciową. Ogólnie to dość ładnie tutaj jest to przygotowane w tej czeskiej Szwajcarii, z tym, że trzeba uważać na tych ścieżkach, szczególnie jak idzie się z dzieciakami, bo no, są tu takie urwiska skalne, a ścieżki są takie wąskawe raczej, no jak to w górach. Także trzeba uważać, żeby gdzieś tam dziecko, prawda, nie zeszło z tego szlaku, z tej ścieżki, nie poślizgnęło się i nie poleciało, prawda, w dół, no bo podłoże tutaj jest dość skaliste, tym samym jest bardzo niebezpieczne. Posłuchajcie, jak niesie się tutaj dźwięk właśnie w górach. Państwo Niemcowie są gdzieś tam, na tej górze, a my jesteśmy tu i to my są dość daleko. I to bardzo dobrze słychać to, co oni tam szprechają. Słyszycie? Oni dość głośno rozmawiają, to fakt, ale mimo wszystko fajnie się to niesie, fajna tu jest akustyka. Żeby jeszcze wiedział, co oni gadają. Ale w sumie to mnie za bardzo to nie interesuje. No i doszliśmy na 398 metr. Jeszcze kawałek trzeba podejść od tego miejsca. Szlak nie jest trudny. No, zmęczyć się można jak zawsze, wchodząc pod górę. Ale to nie jest jakieś mocne bardzo zmęczenie. I nie wymaga jakiejś nadmiernej kondycji. No i dotarliśmy już do małej Prawcickiej bramy. Tutaj jest nad głową moją, czy też za moimi plecami. To jest taki przedsmak tego, co nas spotka jutro, bo jutro będziemy przy Wielkiej Prawcickiej Bramy, która jest największym łukiem skalnym w Europie. Także jutro będzie na pewno dużo ciekawie, a dzisiaj wchodzimy teraz jeszcze na schody.
Mała Prawcicka brama nie jest jakimś spektakularnym tworem uformowanym z piaskowca. Jednak po pokonaniu bodajże kilkunastu szczebli drabiny można podziwiać stamtąd stożki wygasłych wulkanów, jak i sporą część panoramy czeskiej Szwajcarii. No i dotarliśmy do ostatniego punktu, do którego można dostać się mobilnie, czyli autobusem, tak jak my na przykład. Można ewentualnie podjechać samochodem, bądź też ktoś was może przywieźć busem, z tym, że tutaj nie ma parkingu, jeżeli chodzi o samochody, lub ewentualnie możecie dotrzeć tutaj pieszo. Ze względu na to, że z naszej miejscowości, w której mamy miejscówkę noclegową, jest tu niespełna 10 km, postanowiliśmy przyjechać tutaj autobusem. Za bilet autobusowy zapłaciliśmy 31 koron. Nasza córa, która jest studentką, zapłaciła 15 koron. A co ważne i straszne i przykre bardzo, tak jak widzicie tutaj, mocno jest poniewierany ten teren pożarami, które miały miejsce w 2022 roku. Wielki pożar w czeskiej Szwajcarii. Pejzaże tutaj na początku bardziej przerażają niż jakby cieszą oko. Ale cóż, no, z żywiołami i z naturą to my raczej nigdy nie wygramy. Dobra, no to teraz lecimy na szlak. Jeszcze przed samym wejściem na szlak macie ławeczki. Co ważne, no jest zakaz latania dronami. Pewnie jakieś ujęcia by tu były spektakularne z drona, no ale siła wyższa niestety. Widocznie ma to jakiś sens, nie wiem, może po to, żeby nie ingerować za bardzo tutaj faunę latającą, prawda, nad czeską Szwajcarią. I dlatego wprowadzili taki zakaz. No i teraz na potwierdzenie moich wcześniejszych słów, zobaczcie, jak wygląda tutaj krajobraz. Krajobraz po największym i najdłużej trwającym pożarze w historii Czech był przytłaczający. Ze smutkiem wpatrywaliśmy się w połacie wystających z ziemi kikutów, które jeszcze całkiem niedawno były szumiącymi na wietrze drzewami. Brakowało nam tego szumu, ale chyba jeszcze bardziej brakowało nam zieleni, która od zawsze dekorowała skalne zbocza tutejszych piaskowców. Pożar strawił ponad 1000 hektarów lasów, co niesie katastrofalne skutki dla okolicznej natury, która zapewne będzie się odradzać przez kilkadziesiąt lat. W akcji gaszenia pożaru brało udział blisko 6000 strażaków w międzynarodowym składzie, m.in. z Czech, Polski, Słowacji, Niemiec i Włoch. Szlak prowadzący do Prawcickiej bramy jest łatwy, przyjemny i intuicyjny, więc raczej nie ma możliwości, żeby się tam zgubić. Przy średnio intensywnym spacerze przejście zajmuje około 30 minut. Oczywiście, jeśli ktoś będzie miał ochotę zboczyć ze szlaku, by na przykład zobaczyć jaskinie czeskich braci lub zachwycać się innymi dość licznymi po drodze niuansami, dotarcie do bramy zajmie mu trochę więcej czasu. Nam przejście tej drogi zajęło około 50 minut, bo przecież w takie miejsca nie idzie się po to, żeby się śpieszyć. No i po niespełna godzinie dotarliśmy pod Prawcicką bramę. Tutaj widać już fragment Sokolego Gniazda, czyli takiego pałacyku letniego. Co ciekawe, pałacyk ten wybudowali Włosi, ekipa Włochów, ponieważ swego czasu była najtańszą ekipą, która zgłosiła się, żeby wybudować tu taki budynek. Budynek powstał w bardzo krótkim czasie, bo budowali go zaledwie rok. Także szacun, makaroniarze. No i ładnie to wygląda. Może nie z tej perspektywy, nie z tego ujęcia, ale podejdziemy bliżej. Będziecie go mogli podziwiać w pełnej krasie. Także idziemy teraz do góry po takich schodach tutaj. Ładnie to tutaj jest przygotowane, ładne są okoliczności przyrody, tylko brakuje zieleni. No niestety wiosna nam się opóźniła, mimo tego, że już mamy dzisiaj 9 kwietnia, a przyroda się jeszcze nie zbudziła do życia. No. Całe szczęście, że ten budynek, ten pożar przetrwał cały, nie?
No pewnie osuniły go te skały, które go tu otaczają. Brama ta jest największym naturalnym łukiem skalnym, czy też mostem skalnym w Europie. Wysokość łuku to 16 metrów, a szerokość to 26,5 metra. No niestety teraz słabo pewnie go widać, ponieważ słońce świeci prosto w obiektyw kamery. Przed chwileczką jeszcze był luz, a teraz zrobiła się niezła kolejeczka. Dzisiaj jest niedziela wielkanocna i no ludzi trochę się nazbierało, bo pogoda jest w miarę, nie jest może jakaś rewelacyjna, ale jak widać przyciągnęło to sporą gromadkę turystów. Ty, może w cenie tego biletu jest darmowe piwo? Puknij się w łeb. A tu mają taki warsztat, kuźnia talentów. Jak im się co zepsuje, to sobie to naprawiają. Dziękuję. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale zapłaciliśmy mniej niż było napisane tam na tablicy z dołu informacyjne, ponieważ za osobę dorosłą zapłaciliśmy 50 koron, za zniżkę studencką 25 koron. Być może z racji tego, że jesteśmy tu poza sezonem, ceny są nieco niższe. Nie mam pojęcia, czemu tak się stało, ale no, cieszymy się z tego powodu, bo jak tu się nie cieszyć, jeżeli płaci się trochę mniej niż wstępnie się zakładano. Także zostanie nam na czeskie piwo. Po trasie można tutaj skorzystać z kibelka, jak widzicie. Do kibelka się idzie tu. Ponoć na górze jest jakaś wystawa, także idę to tam zobaczyć. A wystawa jakichś obrazów i zdjęć, czy raczej bardziej zdjęć niż obrazów, bo to są zdjęcia z tego, co widać. No faktycznie wystawa zdjęć tutaj z okolicy. Tu fajnie widać ten łuk w takiej mglistej otoczce, a po drugiej stronie w zimowej otoczce. Fajna zimowa szać. Tyż pięknie. No i oczywiście pamiąteczka z wycieczki, jak zawsze musi być, czyli kolejny magnes do naszej kolekcji, który można kupić tutaj w punkcie informacji, tak? Turystycznej. Tak. Tu jest. No i w takich pięknych okolicznościach postanowiliśmy jednak napić się zimnego piwa, choć już no, ciąpy z nosa lecą. Pokusa była zdecydowanie większa od tego, że jest nam nieco chłodno. Jeżeli chodzi o ceny tego piwa, tutaj to kosztuje 60 koron, co w przeliczeniu na nasze to jest 12 może złotych. Taki deser tu miała właśnie nasza córa, czekolada na gorąco z bitą śmietaną i to było najdroższe, bo to kosztowało 70, tak? 80. No to przebiło nas. To bardziej się opłaca jednak piwo pić niż czekolada na gorąco. A okoliczności przyrody mamy tutaj taki wzgląd fajny na pejzaże okoliczne, nieco zamglone. Z drugiej strony właśnie ten pałacyk, czyli Sokole Gniazdo, tak? Ale z tego, co zauważyliśmy, to nie spotkaliśmy tu Polaków. Głównie Azjaci, tu są Czesi i Niemcy, nie? A Polaków nie udało nam się spotkać jeszcze, ale może jeszcze spotkamy. A co do tego wejścia tam na przeciwną stronę, to spokojnie można wejść. Tutaj za budynkiem jest ścieżka, która prowadzi tam na samą górę i z tamtej strony jest bardzo fajny właśnie widok, wgląd na ten łuk skalny tutaj. Widział, że kiedyś to się zawali? To się kiedyś zawali? Ale nie dzisiaj. Miejmy nadzieję. Tutaj obok kas, jak wejdziecie do środka, no to w prawo idzie się do lokalu, a w lewo wchodzimy na samą górę, tam na ten punkt widokowy, na ten łuk, na tą bramę krawcicką. Zanim powstał ten pałacyk na dole, to wcześniej jeszcze niżej u podnóża właśnie tej bramy znajdował się taki mały budyneczek z kory, w którym otwarto karczmę dla pierwszych turystów odwiedzających to miejsce. A co jeszcze ciekawe, to do pewnego czasu można było chodzić po tym moście. Z czasem z uwagi na bezpieczeństwo, ale też głównie z uwagi na to, żeby zabezpieczyć ten most przed naporem zbyt licznej grupy turystów, zamknięto dojście na ten most, także w chwili obecnej nie można spacerować już po samym łuku, po samym moście, z uwagi na to, żeby nie uległ on znaczącej dewastacji czy też zniszczeniu i w późniejszym czasie być może też zawaleniu. I jeszcze taka ciekawostka odnośnie tego łuku, że w tym miejscu dwukrotnie przebywał Hans Christian Andersen, twórca specyficznych i znanych wszystkim chyba
bajek i co ważne, miejsce to stało się inspiracją i natchnieniem do pisania powieści, tudzież właśnie bajek Andersena. Nikogo nie powinno dziwić to, że tak baśniowa sceneria była natchnieniem dla kogoś do pisania właśnie baśni, ale też baśniowych filmów, ponieważ to w tym miejscu były kręcone sceny do filmu Opowieści z Narni. And put an end to this 100-year winter. I think you've made a mistake. Obecnie trudno uwierzyć, że miliony lat temu na terenie czeskiej Szwajcarii było morze, a i historia Prawcickiej Bramy sięga milionów lat wstecz, kiedy to procesy geologiczne, takie jak erozja i wietrzenie skał, doprowadziły do powstania tak wspaniałych formacji skalnych, jakie możemy podziwiać po dziś dzień. A po takiej wizualnej uczcie jakoś zawsze mam ochotę na ucztę kulinarną. Dlatego zajrzałem do naszego wandrusowego plecaka. Pokażę wam, co my mieli w tej torbie i tu mamy takie fajne jabłko czeskie. Mamy takie portumel. To jest niezbędnik survivalowca, papier toaletowy. Nie wyciągaj tego łyżki. I orzeszki. Bandaż oczywiście. Drugi portumel. Bo jakby jednego brakło, to musi być drugi. Banany. A tu mamy co? Nieważne. Bryle. Ja wam pokażę. To mu Beata jakby się straciła, nie? Kupił jakiś taki gwizdek. Jakby się straciła, to żeby się zagwizdała, nie? Wtedy by ją znów. Albo też to odstraszy niedźwiedzie, taki gwizdek chyba, nie? Szkoda, że ciebie nie odstraszą. Szkot tu mamy. Tu mamy co? Chusteczki. Jedny, drugi. Plastry, pelerynki przeciwdeszczowe. Co to jest? Aha, igła nici. Taki coś, jakby się wam w ręka coś stało, tu dowocie siłka, tu se owijocie, to jakoś tak i żeby to nie bolało. Zdradzili my wam całą tajemnicę sztuki naszego przetrwania. No, tyle. Teraz idziemy jeszcze na drugą stronę. Nie wiem, co tam jest z drugiej strony, ale idziemy to obejrzeć. Tu jest jakiś monument, da to badać, co to jest w ogóle. Nie jest tu nic napisane, także to jest właśnie chyba jakoś zaznaczony szczyt tej góry. No, tu są takie liczne trasy widokowe, z których można podziwiać okoliczne krajobrazy i góry. No i pogoda się nieco wyklarowało, zrobiło się ładnie. Tym samym przybywa ludzi tutaj na górze przy tym pałacyku. W tym lokalu już jest tłoczno. Co ważne, no niestety ten pałacyk jest w chwili obecnej w trakcie remontu, dlatego może też obniżona cena wstępu. Wszyscy biwakują pełną parą. Nie dziwię się, bo wśród takich pięknych widoków zapewne też jedzenie lepiej smakuje. Mi zawsze lepiej smakuje na łonie natury. No i postanowiliśmy jeszcze poczekać tutaj na przystanku, chociaż tu de facto przystanku nie ma, tylko jest po drugiej stronie, ale pan kierowca, który teraz podjechał, to powiedział, że mamy przejść na tą stronę. A także poczekamy może chwilę, jeżeli nic nie pojedzie, to pójdziemy piechotą. No i okazało się, że musimy jednak iść piechotą. Było ciężko rozkminić ten rozkład jazdy, tu było jakoś to było niejasne, a tym bardziej, że teraz są święta wielkanocne, dzisiaj niedziela wielkanocna, także za nami jakieś 6 km, przed nami ponad 3 km. Musimy iść taką drogą asfaltową, jak widzieliście przed chwilą. No samochody nas mijają bardzo blisko, nie ma pobocza, nie ma chodnika, także jest ciut niebezpiecznie. Zawsze lepiej się idzie jakimiś takimi bocznymi górskimi szlakami, ale mieliśmy nadzieję, że po drodze jeszcze złapiemy jakiś autobus, jeżeli pójdziemy właśnie drogą tutaj asfaltową. Przez chwilę żeśmy się zagapili na fajne krajobrazy tutejsze. No i autobus przejechał obok nas. No taki już nasz wandrusowy los. Nic nie zrobimy. Trzeba deptać. Gwoli informacji dodam, że po pożarze nie wszystkie szlaki w czeskiej Szwajcarii zostały otwarte, dlatego warto na bieżąco monitorować sytuację. My zaś zwolna dotarliśmy do naszej miejscówki, ale ja tego dnia
miałem jeszcze coś do zrobienia. Dziewczyny zmęczyły się drogą powrotną z bramy, także teraz, że Son postanowił iść do tak zwanego dolskiego młyna z XV wieku, z którym związana jest ciekawa historia i co interesujące, nakręcono też tam sceny do niejednego filmu. Na legalu oficjalno droga prowadzi, trzeba do takiej miejscowości Jetrychowice zejść. To jest gdzieś 6 km stąd, a to jest trochę dużo, bo dzisiaj zrobiliśmy dużo, ponad 20 km. Także nie chce mi się już tam iść. Postanowiłem sobie zrobić taki skrót, ale nie wiem, czy mi to pyknie, ponieważ na drodze stoi rzeka. No i nie wiem, czy tam jest most. Trzeba przejść kawałek przez las, a później jest rzeka i jakoś spróbuję sforsować ta rzeka. Także warto zaryzykować, co mam do roboty. Tam jest hotel Lipa. Lipny hotel, że tak powiem. Trzeba tutaj zejść z głównej drogi, koło hotelu właśnie Lipa i teraz idzie się do pensjonatu Stodoła. Idziemy szukać stodoły i będziemy widzieć, co będzie dalej. Tu teraz od tej drogi, po której szedłem wcześniej, trzeba znowu odbić w prawo i koło takiego stawu trzeba iść prosto. Tu jest pensjonat Stodola, także obok niego trzeba iść. Także wkraczamy na jakiś niebieski szlak i zobaczymy, gdzie tym niebieskim szlakiem uda się nam dojść. Teraz trzeba iść z takiej kępki, czyli z górki tu na dół. Ciekawe, gdzie mnie ten szlak poniesie, zobaczymy. No to ładnie, tu mamy, jest rzeka. Oby dało się przez tą rzekę przejść. Piękny klimacik, piękny. Fantastycznie. No i pięknie, ludzisko, udało się. Jest dolski młyn, jest mostek, także można dojść do młynu. Wystarczyło przejść przez las, przez taki zajebiszczasty wąwozik z fajnym klimacikiem, niebieskim szlakiem z miejscowości Wysoka Lipa. Pierwsze wzmianki o tym młynie pojawiły się już w 1515 roku. Był to młyn z 3 kołami wodnymi, których już teraz niestety nie ma. W 1696 roku stał się własnością rodu Pochlu i wtedy miał swoje lata świetności. Pod upad nieco, gdy rzeką Kamenice zaczęto spławiać drewno. Sytuację młyna uratowało nadanie prawa wyrobu piwa i owocowej wódki, tak zwanej palinki. W 1881 roku ruch turystyczny wokół młyna ożył, kiedy wybudowano przystań i gospodę i uruchomiono ruch łodziami po rzece. Później był tu nawet urząd celny, a po wojnie niestety w 1945 roku młyn powoli zaczął upadać i upada po dziś dzień, bo jak widzicie, nikt tego nie odnawia, nikt z tym nic nie robi. To fakt, że z dawnych zabudowań młyna niewiele zostało. Tylko stare zdjęcia i obrazy uświadamiają nam, jak kiedyś w tym miejscu tętniło życie. Dlatego warto wsłuchać się w szum płynącej obok rzeki i poruszać najgłębsze rejony wyobraźni, by wkomponować się w intrygujący klimat tego miejsca. Klimatyczną scenerię dolskiego młyna docenili też twórcy filmowi, kręcąc tu takie filmy jak Peklo z Princezną i Zatracony Princ. No i czas wchodzić pod górkę. Jak się schodzi, trzeba się liczyć z tym, że później trzeba chodzić. Ale czeska Szwajcaria jest naprawdę magiczną krainą i to bardzo blisko naszych granic. Także warto odwiedzić, warto zachwycać się tym pięknem przyrody i warto tu po prostu być. Wpadajcie do czeskiej Szwajcarii. Zamek Sandstein. Zamku Sandstein? Sandstein.